Cześć! Kiedy słyszę słowo Smartwool, to po pierwsze myślę o wełnie merino, a po drugie o bardzo dobrych, kolorowych skarpetkach. Dzisiaj tym skarpetkom poświęcimy nasz film. Skarpetki marki Smartwool to 25 lat tradycji i doświadczenia w tworzeniu świetnych outdoorowych skarpet. Od tego czasu marka bardzo mocno rozwinęła konstrukcję skarpet, zadbała o to, żeby merino było bardziej wytrzymałe. Warto wiedzieć, że to właśnie ta firma po raz pierwszy użyła wełny merynosów w swoich skarpetach. O samej wełnie merino nie będę mówił w tym filmie, o tym opowiada Bartek w naszej innej produkcji. Natomiast dzisiaj opowiemy o liniach produktowych i o tym, jak zbudowane są skarpetki. Skarpety, które zabieramy w góry, to bardzo często taki pomijany czy niechętnie podejmowany temat przy doborze naszego ekwipunku. A warto pamiętać o tym, że jeżeli oczekujemy od naszych butów wygody, a od membran tego, że będą działały, to tak jak zakładamy bieliznę techniczną w warstwach swojego ubioru, tak też powinniśmy zadbać o skarpetkę, żeby była odpowiednio dobrana do obuwia trekkingowego, do obuwia turystycznego. I właśnie skarpety z wełny merino bardzo dobrze sprawdzają się w tej roli, ponieważ wełna z jednej strony dobrze chroni nas przed temperaturą, z jednej strony nie pozwala przegrzać się stopą, kiedy panują te cieplejsze warunki, ale też dobrze izoluje od zimna, jest stosunkowo lekka, a także możemy skorzystać z jej antybakteryjnych właściwości. Outdoorowe skarpetki Smartwool dzielą się na kilka serii, które zostały dopasowane tak, by najlepiej sprawdzać się w odpowiednich warunkach panujących w górach lub odpowiednio podejmowanych działalnościach, na przykład w wspinaczce czy narciarstwie. Skarpety outdoorowe możemy podzielić w marce Smartwool na trzy takie półki technologiczne. Najwyższą półką będą skarpety PHD Pro. To są skarpety wykonane z bardzo mocnych materiałów. Ich konstrukcja jest zbudowana przy zastosowaniu najlepszych technologii marki, a w ich tworzeniu biorą udział najlepsi czy bardzo uznani wspinacze, narciarze, ekstremalni, no i szeroko pojęci ambasadorzy marki. Na przykład taka skarpetka jak PHD Pro Approach została stworzona we współpracy ze znanym himalaistą Konradem Ankerem. No i oferuje ona bardzo świetne właściwości dla wspinaczy, którzy muszą podejść pod skały, pod jakieś wielkie ściany, które mają przewspinać. Tu jest też skarpeta z serii PHD Pro, która jest skarpetą wysoką, zaprojektowaną do takich klasycznych działań górskich, wejść na przykład alpejskich. Co charakteryzuje te skarpety z serii PHD Pro, to właśnie świetne materiały i konstrukcja, która jest dopasowana do potrzeb danego sportu i potrzeb realizowanych w konkretnych warunkach terenowych czy pogodowych. Druga półka technologiczna skarpet Smartwool to skarpety z serii PHD. Jeżeli będziecie rozglądać się za takimi skarpetami, zwróćcie uwagę, że są one dedykowane do konkretnych aktywności i tak możemy mieć w tej serii na przykład skarpety PHD dedykowane do narciarstwa, do biegania, na przykład jakieś niskie stopki dla osób biegających długodystansowe biegi, czy skarpety outdoorowe z serii PHD Outdoor, które świetnie sprawdzą się do różnych działań w terenie, czy to do chodzenia po górach, czy to do jakiegoś survivalu, bushcraftingu, takich rzeczy. Skarpety te są produkowane przy zastosowaniu znanych technologii marki Smartwool i to na przykład takie technologie jak technologia Indestructa Wool. To jest takie rozwiązanie, które wzmacnia wełnę merino i czyni ją mniej podatną na ścieranie, czy na przykład system 4Degree Elite Fit System, który dopasowuje skarpetę w 4 strefach na nodze
i zapobiega przesuwaniu się, sprawia, że ta skarpeta leży na nodze jak druga skóra. Trzecia półka technologiczna, już taka powiedzmy najniższa w tych skarpetach outdoorowych, to seria Classic. I tu macie na przykład taką skarpetę z serii Classic, która dopasowana jest przede wszystkim do działań takich jak klasyczny trekking wielodniowy, czy tak zwany hiking, czyli takie jednodniowe wycieczki w góry. To jest jedna z najpopularniejszych serii, no i jedna z najstarszych serii marki Smartwool, która no oczywiście jest cały czas dopracowywana i rozwijana w swojej ofercie. Oprócz skarpet typowo outdoorowych, Smartwool produkuje też takie skarpety z serii, którą możemy stosować na co dzień. I tak jak wspominałem na początku tego filmu, to są takie bardzo ciekawe, kolorowe skarpety o niesamowitym designie, ale też wykonane z wełny merino, tak żebyśmy z komfortu wełny merino i tych wszystkich właściwości, które ona oferuje, mogli korzystać na co dzień. Zwróćcie uwagę na przykład na takie skarpety ozdobione czekanami. Są to skarpety przeznaczone do codziennych aktywności. No, taki model, który pozwoli Wam wyrazić swoją pasję, no i wyróżnić się ciekawą kolorystyką i świetnym designem. Projektanci marki Smartwool chcą, żeby te skarpety były dopasowane jak najbardziej do stóp. Dlatego w kolekcji znajdziecie zarówno skarpety uniseksowe, ale też znajdziecie skarpety damskie i męskie. I warto wiedzieć, że nie jest to zwykły chwyt marketingowy czy rozróżnienie na kolorystykę, ale skarpety damskie od męskich różnią się w pewnych istotnych detalach. Związane to jest z anatomią stóp mężczyzn i kobiet. I tak, męskie skarpetki są odrobinę szersze i mają głębiej osadzoną piętkę, natomiast te damskie są odrobinę węższe i ta piętka nie jest tak osadzona głęboko jak w skarpetach męskich. Kiedyś skarpety występowały przeważnie w jednej, może w dwóch wysokościach. To były albo skarpetki takie za kostkę, albo tak zwane podkolanówki. Jeśli chodzi o markę Smartwool, to tutaj mamy do czynienia z 5 różnymi wysokościami skarpet, od takich najniższych, które chowają się w zasadzie w niskich butach i są niewidoczne. To na przykład są skarpety, które przeznaczone są do codziennych zastosowań. Później mamy skarpetki odrobinę wyższe pod kostkę, za kostkę, aż te najwyższe skarpety, które przeznaczone są do działań zimowych bądź typowo stworzone pod buty narciarskie. Kiedyś wśród turystów istniał taki mit, że skarpeta w góry musi być skarpetą grubą. Ma to pewne uzasadnienie, ale przy marce Smartwool takich grubości skarpety mamy aż 5 rodzajów. I po pierwsze mogą to być skarpety ultralight. To są skarpety, które mają najmniejszy stopień amortyzowania i przeznaczone są do najcieplejszych warunków, na przykład do stosowania latem. I to przeważnie są to takie casualowe skarpety na co dzień. Drugi stopień to light z takim minimalnym stopniem amortyzowania i przeznaczone do ciepłej pory roku. Następnie skarpety o miąższości medium. Tutaj występują, są to takie zwykłe skarpety turystyczne na umiarkowane warunki. I przy cięższych warunkach mamy dwie jeszcze takie kategorie, kategorie heavy i extra heavy. To są właśnie takie grube skarpety, klasyczne skarpety zimowe, przy czym te heavy powiedzmy są do zastosowań zimowych, a te extra heavy to są już takie skarpety do wyjść gdzieś wysoko w góry zimą lub zastosowań ekspedycyjnych, gdy wybieramy się na przykład w Himalaje. Wspominałem wcześniej, że skarpety Smartwool budowane są przy użyciu różnych technologii i mówiłem już o tej technologii wzmacniania materiałów, wzmacniania wełny, tak żeby nie była ona tak podatna na przetarcia, oraz o systemie dopasowania, który czyni skarpetkę bardziej dopasowaną do kształtów naszej stopy i sprawia, że ona się nie przemieszcza podczas chodzenia.
Oprócz tych technologii, SmartTool ma jeszcze wiele innych rozwiązań. Warto tu wspomnieć na przykład o płaskich takich szwach w strefie palców. To są w zasadzie takie konstrukcje bezszwowe. W tym miejscu dzięki temu nie powstają zgrubienia, i nie dochodzi do otarć, które mogłyby tam występować, ponieważ dość intensywnie noga podczas chodzenia pracuje w obrębie palców. Innym rozwiązaniem są takie meszowe panele na wierzchu stopy. One zabezpieczają przede wszystkim przed przegrzaniem, są taką strefą szybciej wentylującą, ale też nie ma potrzeby, żeby tam było materiału tak dużo, ponieważ w tym miejscu zazwyczaj w butach mamy bardzo miękki i komfortowy język. Jeśli chodzi o skarpety SmartTool, to mogą mieć one jeszcze różne strefy amortyzacji, na przykład na stopie, i też jest to taka technologia w tych wyższych modelach, w modelach, które przeznaczone są do tych ambitniejszych działań. Nie bójcie się skarpet z wełną merino, ponieważ te skarpety są zbudowane w taki sposób, by można było je łatwo pielęgnować. Warto pamiętać, że nie trzeba prać ich tak często, ponieważ merino ma te właściwości antybakteryjne. Jeśli chcecie wyprać skarpety merino, na przykład skarpety SmartTool, to możecie zrobić to ręcznie, uważając na temperaturę wody, tak żeby oscylowała ona gdzieś w granicach 30 stopni. I przy wykorzystaniu jakichś delikatnych detergentów. Możecie też prać skarpetki SmartTool w pralce, na przykład w programach przeznaczonych do prania wełny. Pamiętajcie, żeby nie wirować ich mocno, a do wysuszenia użyć albo suszarki bębnowej, a najlepiej rozłożyć te skarpety sobie na płasko i poczekać, aż sobie same wyschną. Wtedy te włókna nie będą się odkształcać, skarpeta nie będzie tracić ani kształtu, ani właściwości. Do prania skarpet z wełny merino dedykowane środki znajdziecie w naszym sklepie. Mogą to być albo konkretnie środki dedykowane dla wełny i wełny merino, albo środki często do prania bielizny termicznej. Też czasem dopuszczają takie możliwości. Sprawdzajcie po prostu etykietki. W zasadzie to już wszystko, co przygotowałem dla Was o skarpetkach SmartTool i powoli będę się żegnał, ale jeszcze jeżeli zainteresował Was ten materiał, to zajrzyjcie do naszego bloga. Tam znajdziecie tekst Marcina, w którym możecie wyczytać jeszcze więcej informacji dotyczących tych skarpet. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach.